Z tego co pamiętam, był to pierwszy album, jaki kupiłem sobie na CD i to od kumpla. Jest to soundtrack do filmu, poza tym jedna z pierwszych prób połączenia ciężkiego grania razem z hip-hopem. Myślę, że wyszło to całkiem możebnie. A dzisiejszym albumem jest Judgment Night – Music from the Motion Picture. Judgment Night zostaje wydany w 1993 roku przez Immortal Records Epic Soundtracks i zostaje wyprodukowany przez wielu artystów obecnych na płycie. Krążek ten osiągnął 17 miejsce na liście Billboard 200. W zasadzie nikt wcześniej nie wpadł na pomysł, by połączyć nowoczesne, ciężkie gitarowe brzmienia razem z rapem. Zaproszono składy hip-hopowe oraz kapele rockowe i metalowe i zamknięto w jednym studiu, aby razem stworzyli coś fajnego. A te zespoły to m.in. Biohazard, Onyx, Cypress Hill, De La Soul, Slayer czy Fate No More. W tamtym czasie był to dość odważny krok, ponieważ dwa środowiska były dość zantagonizowane. Ale co ciekawe, sama ścieżka dźwiękowa była ważniejsza niż film. Album udowodnił, że odpowiednia mieszanka ciężkiego rocka i rymów może dać niesamowite efekty oraz zapoczątkować nowe trendy, jak na przykład rapcore czy pochodne. Wiadomo, że fani metalu najbardziej oczekiwali kawałka Slayera razem z Ice-T, którzy dali razem ostro do pieca, co razem wyszło rap diabelsko. Sam pomysł połączenia rapu razem z cięższymi brzmieniami miał swoje korzenie jeszcze w latach 80., kiedy to Aerosmith połączyli siły z Run DMC oraz Anthrax z Public Enemy. I wyszło to całkiem wkusnie. Na pewno zmniejszyło to dystans między dwoma scenami, ale również miało wymiar komercyjny, ponieważ przemawiało do dwóch rynków. Jest tutaj sporo crossover, thrashu, grunge'u, hardcora, a wszystko podlane konkretnym bitem. Ta płyta to sztuka ulicy, mocno osadzona w folklorze miejskim USA, więc uważaj na siebie, ponieważ wszystkie sprawy załatwiane są tutaj po męsku, czyli na pięści. Ten krążek dla mnie to coś więcej niż jeden świetny numer. Jest ich tutaj cała masa. Ale dla jednych album stworzył niesłuchalnego potwora, dla innych zaś jest zwrotami do zupełnie nowych, nieznanych stylów ostrego grania. Tak czy siak pamiętam, że nie przechodziło się obok tej płyty obojętnie. Warto ją sobie teraz odświeżyć, aby zobaczyć, jak kiedyś muza otwierała się na nowe style, by stać się bogatszą i ciekawszą. Czas posłuchać fragmentów tego ryjącego bębenki uszne albumu. Płytę rozpoczyna ostry, gruwujący rytm kawałka Just Another Victim zespołów Helmet and House of Pain. Jest hardkorowo z wyraźnym basem oraz wściekłymi wokalami. Tekst traktuje o ofiarach środowiska, w którym się wychowały i jest krytyką mentalności ofiary. Utwór tytułowy to Biohazard wraz z Onyxem, to jeden z najlepszych kawałków na płycie. Mocny rap, ostry beat, ciężkie riffy oraz chwytliwy refren powodują, że numer pamięta się latami. Tekst przedstawia brutalne motywy związane z życiem ulicznym oraz to, że śmierć może przyjść nagle, więc wiele osób ucieka do przemocy. I tak doszliśmy do kawałka Disorder, czyli Slayer za Ice-T. Piękny, jednostajny riff pasujący do rapowania. Całość uzupełnia chaotyczne solo oraz krzyki Toma Arai. Następnie wchodzi punkowy rytm. Tekst jest krytyką rządów USA, które doprowadzają kraj do upadku. Wzywa również do przeciwstawienia się przemocy. Na zakończenie proponuję Another Body Murdered, czyli Booyah Tribe i Fate No More. To bujający, mięsisty utwór, bardzo naturalny, ze świetnymi riffami i kontrastującym śpiewnym refrenem. Tekst opowiada o przestępczym stylu życia, gdzie gangsterzy są stawiani jako piedestał i nie ma tu żadnych wyrzutów sumienia. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Na okładce dużymi białymi literami podano tytuł albumu, a pod spodem nazwy zespołów, które ze sobą współpracowały przy utworach. Niby pomysł na okładkę oklepany, ale całość jest czytelna, industrialna i mi się podoba. Na kolorowej części 3-panelowej wkładki umieszczono kadry z filmu, dalej okładkę.
Po stronie czarno-białej umieszczono informacje na temat twórców poszczególnych utworów, producentów, podziękowania oraz logotypy wydawcy. Na musztardowym tle krążka CD umieszczono tytuł albumu, tytuły utworów oraz logotypy wydawców. Na stronie zamykającej pudełko rozrzucono tytuły utworów wraz z wykonawcami, informacje o filmie i loga wydawców. Obecnie wydaje się to żadnym niesamowitym połączeniem rap z ciężkimi riffami. W końcu Korn czy nawet Leroy w swoim słynnym scyzoryku to zrobili. Jednak w tamtych latach robiło to wrażenie. Na mnie zrobiło takie, że poleciałem i odkupiłem od kumpla płytę, szukając swojej muzycznej drogi. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!